Joachim Knychała lub jak kto woli wampir z Bytomia, ewentualnie Frankenstein. W latach 1974-82 na terenie Śląska dopuścił się brutalnych ataków na kobiety, w tym mordując 5 z nich. Był drugim po Zdzisławie Marchwickim niesławnym wampirem i jak sam zeznał w toku śledztwa, inspirował się nim. Za swoje czyny Frankenstein został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. W dzisiejszym odcinku serii Śladami polskich morderców przybliżymy wam sylwetkę Knychały oraz udamy się w miejsca powiązane ze zbrodniami, których się dopuścił. Puk, puk. Już niebawem jedziemy do Azji. Do Pekinu, do Tajwanu, generalnie pozwiedzać Azję. Na kolejną wyprawę, ale do tego będziemy potrzebować waszej pomocy. Gorąco zachęcamy was do wbicia naszego Patronite'a. Link oczywiście znajduje się w opisie, tam są progi. Możemy się odwdzięczyć na pewno super filmami z Azji, z Chin, z Korei, z Wietnamu. A w jednym z tych progów jest na przykład pocztówka, którą możemy wysłać za granicę. Możecie przybliżyć naszą wyprawę do Azji, z której planujemy naprawdę bardzo grube odcinki. Wszystko na Patronite, więc serdecznie was tam zapraszamy. Link w opisie tego filmu i wracamy do naszej wyprawy. To właśnie w tym bloku przy ulicy Skłodowskiej 91 w wieku 18 lat zamieszkał Joachim Knychała. Z tego co rozmawialiśmy z jednym z chłopakiem, który tutaj mieszka, za co bardzo dziękujemy, najprawdopodobniej właśnie tej klatce. Słuchajcie, w wieku 18 lat właśnie tutaj zamieszkuje. W niedługim okresie zresztą zaczyna się jego pierwszy występek przestępczy, ale niedaleko stąd była kopalnia Andaluzja, w której pracował i która ma bardzo istotny wpływ na całą tą historię, ale o tym usłyszycie później. Ale słuchajcie, posłuchajcie o początkach jego problemów z kobietami, które nastąpiły o wiele, wiele wcześniej. Wielu psychologów mówiło, że miał niejako uraz do kobiet i patrząc na jego dzieciństwo, które naprawdę nie było szczęśliwe, człowiek, nie chce go oczywiście tłumaczyć, ale wiele rzeczy jest człowiek w stanie zrozumieć. Pochodził z mieszanego związku, czyli jego matka była Niemką, jego ojciec był Polakiem i właśnie to pochodzenie było często mu wytykane przez zaborczą matkę i przez zaborczą babcię. Babcię, która nie była w stanie wybaczyć swojej córce to, że urodziła syna Polakowi i on cały czas był wyzywany od polskich bękartów, był wyszydzany przez najważniejsze kobiety w swoim życiu, czyli przez matkę i babkę, które go wychowywały. Przez ten uraz psychiczny zafundowany mu przez matkę i babkę zakodował mu się w mózgu na resztę życia, a poza tym dzieci, które się z nim wychowywały w szkołach i uczyły, nazywały go czule Szwabem, więc był bombardowany jakby z dwóch stron. Joachim Knychała, czyli wampir z Bytomia, w wieku 18 lat skończył szkołę, zawodówkę, cieśla górnik, no i dostał dobrą pracę w kopalni, pobliskiej kopalni Andaluzja. No i właśnie w tym momencie się usamodzielnił i zaczął mieszkać na tym osiedlu, które znajduje się za moimi plecami. I już można powiedzieć z 18 na 19 rok życia, zobaczcie jakie życie jego było burzliwe, bo właśnie wtedy został oskarżony o zbiorowy gwałt. Sam do końca życia twierdził, że został wrobiony i nigdy do niczego takiego nie doszło, a dziewczyna po prostu go wkręciła. Niemniej jednak 3 lata przesiedział w więzieniu i no właśnie ten ból do kobiet w dalszym ciągu narasta. Coraz bardziej ich nienawidzi, aż w końcu pewnego dnia ten ból będzie chciał w jakiś sposób zrekompensować i można powiedzieć, że zemścić się na tych wszystkich kobietach, które do tej pory dawały mu tyle cierpienia. Znajdujemy się przy ulicy Wrocławskiej, gdzie doszło do próby pierwszego morderstwa wampira z Bytomia. Mianowicie 3 listopada 1974 roku ofiara Maria Borucka schodzi po takich schodach jak te i po chwili upada na ziemię od uderzenia tępym narzędziem. Był to właśnie Joachim. Joachim po tym, jako że to była pierwsza próba, nie dokonał gwałtu, a przestraszył się i uciekł. Myślał, że ofiara zginęła. Na szczęście ze względu na porę listopad ofiara miała grubą czapkę, która uratowała jej życie, ponieważ samo uderzenie, mimo to, że ją powaliło, udało jej się przeżyć. Do szpitala przyjechała milicja, aby zapytać się, co się stało. Opisała dosyć szczegółowo swojego oprawcę, ponieważ opisała go jako młodego mężczyznę z długimi włosami, dobrze zbudowanego, więc policja miała już poszlaki przed tym, zanim zaczął Joachim zabijać. Pomimo to, że wampir wystraszył się pierwszej próby, dobrze mówię, próby
morderstwa, to nie poprzestał na niej, ponieważ 20 września 1975 roku dokonał pierwszego skutecznego zabójstwa. Stefania M., uderzona tępym narzędziem w głowę, zmarła w szpitalu. Wampir od dawna i nawet pisał o tym w swoich pamiętnikach. Jedynym sposobem i jedyną jakby możliwością zaspokojenia jego jakichkolwiek żądzy były właśnie morderstwa oraz znęcanie się nad kobietami. Generalnie on nawet pisał w swoich pamiętnikach, że kobiety wzbudzały w nim takie obrzydzenie, co jest ciekawe, oprócz swojej żony i dzieci. Natomiast nienawidził kobiet, wręcz się nimi brzydził. Ale przechodząc już do tematu drugiego morderstwa, w którego miejsce za chwilę się udamy, musicie wiedzieć, że wampir wzorował się również na drugim wampirze. Kolejną ofiarą wampira z Bytomia, czyli Joachima Knychały, została Mirosława Sarnowska i to nie był przypadkowy człowiek, ponieważ była ona jednym z głównych świadków innego wampira Zagłębia, czyli legendarnego mordercy Marchwickiego. Knychała się niejako wzorował na Marchwickim i dokonał morderstwa na ulicy Nowej 6 maja 1976 roku i te szóstki nie są przypadkowe. Zobaczcie, tramwaj numer 6, ponieważ... Dlaczego nie jest przypadkowe? Ponieważ milicjanci rozpracowujący sprawę zauważyli pewną zależność, o której opowiemy niedługo. Ale wróćmy do naszej ofiary. Mirosława Sarnowska, która mieszkała niedaleko ulicy Nowej, na której aktualnie się znajdujemy, wysiadła właśnie na tym przystanku linii tramwajowej numer 6, gdzie spotkała się niestety ze swoim oprawcą. To właśnie tutaj została przejęta, zamordowana, zaciągnięta w okoliczne krzaki. Jej zwłoki zostały znieważone. To była druga ofiara właśnie Joachima Knychały. Linia numer 6. Milicjanci zauważyli pewną zależność. Wampir Zagłębia właśnie podróżował linią numer 6. Te morderstwa były niejako wzdłuż linii tramwajowej. I no właśnie, kolejna symbolika, szóstka. Milicjanci założyli grupę operacyjną o nazwie Szóstka, która miała rozpracować Joachima Knychałę. Oczywiście wtedy nie wiedzieli, jak on się nazywa. Powstały wizje lokalne. Z portretów pamięciowych stworzono właśnie jakby niejako maskę, twarz, czyli portret pamięciowy i został właśnie on szukany. Ale w momencie, kiedy zauważono jeszcze jedną rzecz, że morderstwa były dokonywane w sposób jak te morderstwa wykonywane przez Marchwickiego, te operacyjni właśnie policjanci musieli się podzielić na grupę Frankenstein i na grupę Szóstka, czyli dwie grupy szukały tak naprawdę jednego człowieka, ale w momencie śledztwa o tym nie wiedziano, ponieważ nie wiedziano, ilu tak naprawdę jest morderców i kogo szukamy. Tu była też w ogóle taka bardzo ciekawa sytuacja, a mianowicie, że wykonano manekina, który wyglądał właśnie tak jak wampir i jego zdjęcie rozesłano do różnych patroli po to, żeby po prostu go szukali, tak? Nomen omen, w momencie, to potem do tego przejdziemy, jak go znajdą, to rzeczywiście pasował ten manekin rzeczywiście pasował swoim wyglądem bardzo dobrze do oryginału. Słuchajcie, znajdujemy się na skrzyżowaniu ulicy Rostka z Katowicką, czyli można powiedzieć w ulicy, która dla tego opowiadania ma bardzo duże znaczenie. Po pierwsze, dlatego, że to właśnie tutaj jeździła linia numer 6, linia, która tak naprawdę była jakby pierwszą poszlaką całego śledztwa, ponieważ Szóstka to właśnie na tej linii wzdłuż szukała właśnie mordercy. Kolejna sprawa, jak pójdziemy w tą stronę, to tam znajdziemy blok i klatkę schodową, na którym dokonano kolejnego morderstwa. Naprzeciwko tej klatki schodowej również był komisariat, a mianowicie wtedy milicja. Teraz trochę zmienili nazwę, nazywają się policją. Niemniej jednak miejsce to samo. Zaraz opowiemy wam o samej ofierze i jak doszło do kolejnego morderstwa. To jest w ogóle mocne, co? Że zobaczcie, teraz jest tutaj komisariat policji, kiedyś był tutaj komisariat milicji, a właśnie w tym budynku po drugiej stronie na klatce schodowej doszło do morderstwa. Pamiętacie, jaki to był numer? 21. 17. To 21 będzie następne pewnie. Tutaj właśnie ten komisariat, jeszcze widać, że taki stary. No 21 to pewnie będzie tu, ta następna. No na rogu, centralnie tu na rogu było. To tutaj co teraz Konrad idzie. Nawet jest 21 napisane.
30 października 1976 roku właśnie w tym miejscu, a mianowicie dokładnie za moimi plecami na klatce schodowej dochodzi do morderstwa. Teresa Ryms po ciężkim dniu pracy wraca do domu. Już jest praktycznie pod samymi drzwiami i nagle pada na ziemię. Był to Joachim. Joachim, który uderzył ją swoją kochaną siekierką w górę głowy. Straciła przytomność. Następnie zaciągnął ją do piwnicy i tam zgwałcił. Skończył, wyszedł stąd i udał się znowu do linii numer 6. I teraz zobaczcie, co się rzuca na pierwszy rzut oka, tak bym powiedział. Po lewej stronie komisariat policji. Ludzie, którzy go szukali, byli tutaj i nie zobaczyli zupełnie nic. A sam Joachim udał się do linii numer 6 i zapewne po tym wszystkim wrócił do domu, do swojej żony i do swoich dzieci. Musicie wiedzieć, że Joachim Knychała nie tylko mordował, on również napadał na kobiety na tle seksualnym. Na przykład w marcu 1979 roku doszło do takiego napadu, gdzie ofiara przeżyła. I pytanie, czy on ją chciał zabić, czy po prostu zgwałcić i uciec? Tego nie wiemy, ale już w tym samym roku, w czerwcu 1979 roku, właśnie w takim lesie doszło chyba do najbardziej makabrycznego morderstwa w wykonaniu Joachima. Doszło do morderstwa dwóch dziewczynek, Kasi Sosny i Haliny Sydy. Jedna miała 10 lat, druga 11 i jednej udało się przeżyć. Ale jak do tego doszło i kto w ogóle odkrył, że były tutaj napadnięte? Mianowicie następnego dnia po napaści zwykły przechodzeń, który szedł właśnie tym lasem, zobaczył dwa ciała. Myślał, że dziewczynki już nie żyją, ponieważ ciała były rozebrane i częściowo zmasakrowane. Policja i karetka, która tutaj przyjechała, stwierdziła zgon starszej dziewczynki, ale tą młodszą, 10-letnią Kasię udało się uratować. Pomimo 27 uderzeń tępym narzędziem w głowę przeżyła, a do tego jeszcze zeznała. Osoba, którą ją napadła, był starszy, łysawy mężczyzna. Naprowadziło to milicjantów na kolejny trop, ale tutaj jest zamieszanie, ponieważ znajdujemy się w Piekarach Śląskich. Dlatego grupę Szóstkę, o której wcześniej mówiliśmy, podzielono na dwie. Szóstkę oraz Frankenstein, który działał właśnie na tych terenach, aby rozszerzyć obszar poszukiwań mordercy. No i w późniejszym czasie również udało się dojść do tego, kto był tym łysym mężczyzną, a mianowicie dziewczynka pod wpływem ogromnego szoku, no i musicie wiedzieć, że ona ledwo co przeżyła, zeznała, że mordercą był człowiek, który de facto ją uratował, bo był to łysawy milicjant, który zajmował się tą sprawą, więc kolejna poszlaka, można powiedzieć, nic nie dała. No właśnie, dwie grupy poszukiwawcze zajmujące się de facto jedną sprawą. I tak jak wcześniej Konrad powiedział, łysawy mężczyzna, to zmyliło milicjantów, którzy nie do końca wiedzieli, kogo szukać. Ale te ofiary, o których wcześniej wspominał Konrad, czyli te, które przeżyły, dzięki nim udało się zrobić portrety pamięciowe młodego, długowłosego mężczyzny. I w tym momencie milicjanci wzięli na wyzwaniach kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset mężczyzn podejrzanych o czyny lubieżne i w pewnym momencie nawet Joachima wzięto na wezwanie, na zeznania. Ale miał żelazne alibi. Żelazne alibi w miejscu jego pracy i słuchajcie, dzięki tej całej szeroko zakrojonej akcji Joachim na 3 lata swojego procederu zaprzestał, ponieważ wystraszył się, ale to nie był koniec i o tym opowiemy na miejscu kolejnym. Słuchajcie, teraz miejsce kulminacyjne, czyli miejsce, które spina całą tą historię. Mianowicie to tam Joachim zamordował swoją szwagierkę. Tutaj ciekawa akcja, zobaczcie, że nie było nigdzie określone dokładnie, gdzie to jest, ale ten chłopak, którego zresztą pozdrawiamy, powiedział, że właśnie mamy zjechać wzdłuż ogrodzenia ogródków działkowych i jechać cały czas prosto do końca. I to gdzieś powinno być tam na jakimś narożniku. Ale teraz mi się przypomniała jedna rzecz, bo było opisane, że to jest na odludziu, na wałach. I w sumie on mówi, są że... tu wały. Tak, i on, więc lokalni często wiedzą dużo więcej niż to, co jest w ogóle wiedzy. Spójrzcie, że to jest niedaleko jego domu, więc wybrał się z nią na spacer. Jesteśmy na miejscu ostatniego morderstwa, a mianowicie na działkach. Historia była taka, że jakby nasz oprawca
miał chodzić właśnie na odludziu. I to by się wszystko zgadzało, bo zobaczysz, tutaj dookoła praktycznie nic nie ma. Oprócz tego, że tu mamy działki, o których też nam powiedział, że to może być w tym miejscu właśnie ten człowiek, który nas ogląda, za co bardzo dziękujemy za to spotkanie. Ale przechodząc już do samego morderstwa. Wampir miał 3 lata przerwy ze względu na to, że po pierwsze się wystraszył, chciał, żeby cała sprawa ucichła, a po drugie w międzyczasie wprowadzono jeszcze stan wojenny i w sumie było mu to na rękę, ponieważ policja nie zajmowała się właśnie przestępcami, no a czymś innym, jak wprowadzono stan wojenny. Natomiast w maju 1982 roku zamordował swoją ostatnią ofiarę, swoją 17-letnią szwagierkę Bogusławę Ludygę. Czy to było dokładnie w tym miejscu, tego nie wiemy, ale mamy potwierdzone, że to było właśnie na tym obszarze. Miało być to na odludziu, także miejsce po prostu pasowało. Miał romans ze swoją szwagierką, która chciała to po prostu ujawnić. No i nomen omen właśnie przez to ją zabił. Ślady uderzenia tępym narzędziem w głowę pasowały również do poprzednich morderstw. Również na jej ciele znaleziono ślady nasienia, natomiast co jest bardzo istotne, wampir sam poinformował rodzinę, karetkę, policję, że doszło do wypadku. Nie do morderstwa, tylko do wypadku. Oczywiście później mu udowodniono, w sumie to on sam się przyznał do tego, że to on był właśnie sprawcą tej całej sytuacji. Znajdujemy się na terenie zlikwidowanej kopalni węgla Andaluzja. Jest to miejsce znaczące dla całej tej historii, ponieważ Joachim tutaj pracował. Jako młody pracownik cieśla po szkole zawodowej, no można powiedzieć, że był nienagannym pracownikiem tej kopalni. Teraz przekroczmy jej bramy. A cała historia z tym się wiąże dlatego, ponieważ już po pierwszych morderstwach milicja natrafiła na ślad Joachima, ale ten miał super alibi, a mianowicie w momencie morderstwa widniał na listach jako człowiek, który tego akurat dnia pracował. Ta sprawa została dopiero później rozwikłana, więc można powiedzieć, że milicja popełniła parę błędów podczas całego śledztwa, ponieważ on miał wpisane dni pracy w dni, kiedy rzeczywiście miał wolne. Ale czemu się tak działo? Ponieważ jako, że był jednym ze związkowców, często zostawał na nadgodziny, aby pracować. No i jego brygadzista te nadgodziny oddawał mu w taki sposób, że jeśli zrobił te 8 czy 12 godzin, wpisywał je we wolnym dniu, żeby mógł za niego dostać wypłatę. I w taki sposób właśnie Joachim wykpił się z jednego z morderstw i dalej pozostawał na wolności. Knychała został aresztowany na pogrzebie szwagierki i przetransportowany z cmentarza na komisariat. Po długich przesłuchaniach, a nawet próbach oszustwa wariografu, przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, których przebieg szczegółowo opisał podczas wizji lokalnych. 19 kwietnia 1984 roku usłyszał wyrok kary śmierci, który wykonano rok później w krakowskim więzieniu.